Cześć, jestem Patryk Mikiciuk i jestem dzisiaj gościem w kanale Classic Auto. A kanał Classic Auto jest takim kanałem, w którym dużo się mówi. W ogóle dużo się mówi rzeczy, które nie są zawsze takie oczywiste albo nie zawsze są oficjalne. Jak oglądałem wszystkie wywiady, które były na tym kanale, to powiem Wam, że naprawdę sporo ciekawostek można się dowiedzieć, więc oglądajcie, bo zobaczymy, jakie ja Wam dzisiaj ciekawostki, tajemnice i sekrety zdradzę, o których normalnie nie mówię. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. To tak, po pierwsze, najlepszą inwestycją w klasyki, jaką można było zrobić, to zrobiłem kupując Classic Auto, inwestując w Classic Auto. To jest jedyna chyba dobra inwestycja, bo dziś jak przeglądam gazetę Classic Auto, to jestem z niej po prostu dumny i z ekipy, która ją tworzy. Więc to jest inwestycja, z której chyba najbardziej się cieszę, jeżeli chodzi o klasyki. Inwestycja, która po prostu się nigdy nie nudzi. Ale jeżeli chodzi o same samochody, to moi drodzy, ja nie jestem najlepszym przykładem tworzenia biznesu samochodowego. Dlaczego? Bo wychowałem się tu, w tym miejscu, a w tym miejscu, w którym nigdy nie handlowało się samochodami. Jak moi rodzice zbierali te samochody, to jak oni je kupowali w latach 70. i kupowali je w latach 80., a to były inne czasy zupełnie. To były czasy, w których większość tych samochodów wyjeżdżało na zachód. Wszystkie najpiękniejsze samochody w tym kraju wyjeżdżały na zachód. Wszystkie, które były warte nieco więcej niż przeciętny Mercedes 170V, one stanowiły walutę. To było normalne i to było naturalne, bo te auta po prostu były tam bardzo drogie, a zarabiało się tam kilkanaście dolarów miesięcznie. Jak dostawałeś za taki samochód, nie wiem, 2000 marek, 3000 marek niemieckich, no to wiadomo, że to była walizka pieniędzy, więc w ten sposób większość, nie wiem, Horchów, Bugatti, Maybachów, samochodów takich najdroższych, najlepszych wyjeżdżało za granicę. Jak moi rodzice sobie wymyślili koncepcję, że stworzą sobie muzeum motoryzacji, to było trochę takie podejście ambicjonalne, no bo chcieli żeby jedno z tych miejsc, w którym można oglądać w Polsce samochody polskie, to żeby było u nas, jakby tu w Warszawie, okolicy, nie tylko w działającym Muzeum Techniki, a nie w Pradze tylko i wyłącznie, nie tylko i wyłącznie w Berlinie i tak dalej, i tak dalej. I oni wychowali troszkę mnie w takiej idei kolekcjonowania samochodów. W idei absolutnego graciarstwa, w idei chomikowania, czyli jakby kupowania, zbierania z serii, dobra, jeżeli nie teraz tego nie zrobię to za chwilę, odłożę na półkę i to będzie sobie stało, czekało, albo postawię w ogródku, ale to będzie stało sobie i czekało i przyjdzie na to czas, że kiedyś się to zrobi. Ja jestem stety albo niestety wychowany trochę w tej idei i strasznie ciężko mi rozstawać się z samochodami. I te samochody, które kupuję, nie kupuję ich Excelowo, znaczy nie wrzucam ich do tabelki Excela, nie przeliczam tego Excela i patrzę, ile mogę na nich zyskać, tylko trochę jest tak, że kupuję je absolutnie sercem, a nie rozumem, a potem kiedy przychodzi co do czego, to niezwykle rzadko zdarza się, że sprzedaję jakieś swoje samochody, ale sprzedaję tylko dlatego, kiedy naprawdę nie mam innego wyjścia, a chcę kupić kolejne auta. Więc nie traktuję tego jako inwestycji handlowej i powiem Wam szczerze, że sam nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo może powinienem tak robić, może w ten sposób doszedłbym do innych samochodów, innych motoryzacyjnych marzeń, a ja próbuję jakby z tą cholerną naturą tego gościa, który zbiera i chomikuje wszystko, mieć wszystko, co nie jest łatwe. Nie, to jest chyba choroba. Tak, to nie jest, znaczy u mnie inwestowanie w samochody to nie jest biznes, to jest choroba. I to jest tak, że często ktoś zadaje pytanie, ile mam samochodów i jak powiem nie wiem, to nie oznacza to, że
jest ich tyle, że nie mogę się ich doliczyć, bo to jest, jakby to można łatwo powiedzieć, nie wiem ile mam samochodów i wszyscy na ciebie patrzą, wow, ten to ma tyle samochodów, że nie. Nie, to nieprawda, to absolutna nieprawda. Ja po prostu nie wiem, który samochód jest już samochodem, a który samochód jest jeszcze samochodem i co z nich będzie z tych samochodów, bo one są w bardzo różnym stanie. Nie wiem, jakby nie mam zielonego pojęcia i już, no, i chyba nie chcę tego liczyć. Tak samo jak nigdy nie chcę liczyć tak naprawdę zero-jedynkowo, ile wkłada się w każdy samochód, w który się robi, rekonstruuje, przygotowuje. Oczywiście na YouTubie robię takie projekty, w których umawiamy się od samego początku, liczymy koszty. No i liczymy. No i faktycznie jakby staram się to policzyć. I szczerze powiedziawszy, zawsze wychodzi drożej niż myślałem, niż zakładałem, ale staram się nie liczyć. Staram się to rozkładać, wiesz, słuchajcie, to musicie też wiedzieć o jednej rzeczy. To, co robię chociażby na YouTubie, czyli pokazując Wam to, że kupujesz jakiś samochód, spełniasz motoryzacyjne marzenie, ale nie kupujesz go w salonie, nie wydajesz walizki pieniędzy, żeby go kupić, tylko jakby szukasz drogi, żeby w alternatywny sposób to uzyskać. Czasami mi to wychodzi, czasami nie wychodzi. Czasami jest to droższe, czasami jest to tańsze, czasami się to opłaca. Ale wiecie, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Że to się realizuje. Że ja jestem w stanie w tych kolejnych etapach, w takich kolejnych levelach zdobywać kolejne jakby możliwości wykończenia na przykład tego samochodu. No bo jeżeli na przykład kupuję Astona Martina DB9, to nie kupuję tego Astona Martina DB9 od razu wykładając, nie wiem, 250 000 złotych w walizce, bo to jest etap, kiedy nie można wziąć na niego leasingu, nie można wziąć go na raty, trzeba zapłacić za to gotówką, więc to boli, żeby wypłacić jakby taką kasę, ale jeżeli kupisz Astona, który kosztuje Ciebie, nie wiem, w granicach tych 70-80 tysięcy złotych, dobra, to jest pierwszy zakup. Dobra. I teraz szukamy kolejnych części, szukamy kolejnych elementów. Tu znajdę szybę, to w tym tygodniu kupię szybę za 9 stówek. W przyszłym tygodniu kupię komputer za 4000 się uda. Może tutaj kupię, nie wiem, wahacze za kolejne kilka tysięcy złotych. Ale rozumiecie, to wszystko jakby też generuje jakieś takie rozłożenie na raty tego wszystkiego, że kupujesz na raty 0%. A jest szansa, że się może kiedyś uda i będzie może kiedyś taniej. Ale tak, ja te projekty, które robię na YouTubie, to też robię dlatego, bo je zawsze robiłem, a nie dlatego tylko i wyłącznie, żeby je nagrywać. I inwestycje właśnie moje mniej więcej tak do końca wyglądają. Oczywiście, gdybym podchodził do tego inwestycyjnie, pewnie kupowałbym inne samochody, pewnie kupowałbym, robiłbym sloty samochodowe, szybkie spekulacje. A to chyba nie moja bajka. Inwestycje. Chcecie znać dobre inwestycje czy złe inwestycje? No bo to jakby to są różne. I teraz cały czas też mówimy o akcjach hipotetycznych, bo jeżeli możemy mówić o akcjach, czyli gdybym miał sprzedawać, to bym sprzedał za. Ale to też tak nie działa, bo na przykład jak sprzedawałem jakieś samochody, strasznie dawałem ciała. Też potrafiłem strasznie dać ciała jakby handlowo, gdyby patrzeć na to pod kątem biznesowym. Wyobraźcie sobie, że ja miałem swoje, jedno z najpiękniejszych, to było moje marzenie motoryzacyjne wielkie, które udało mi się kiedyś spełnić i miałem Porsche 964 Turbo, czyli 965. I to był samochód, który miał absolutnie fajną polską historię. Był przecudownym, wspaniałym wozem z przebiegiem tam 100 000 kilometrów od nowości i tak dalej, które faktycznie trzeba było gdzieś jeszcze przygotować, podrobić. Ja je kupiłem oczywiście w jakimś troszkę gorszym stanie, przygotowałem, pojeździłem nim parę lat i je sprzedałem i jak dzisiaj patrzę na to, jak to wygląda, to gdybym traktował to ambicjonalnie i gdybym traktował to biznesowo, to bym strasznie pluł sobie w brodę, bo dziś ten samochód kosztuje 4 razy więcej niż wtedy, ile za niego wziąłem. Ale to są właśnie te rzeczy, o których Wam gdzieś tam tłumaczę, że ja nie traktuję tego inwestycyjnie. Jakby jakby była taka potrzeba, trzeba było sprzedać, żeby coś kupić innego, coś zmienić, coś zrobić i już. I
tak też się działo. Ale umówiliśmy się, że oglądacie program Classic Auto i w Classic Auto mówi się troszkę więcej niż mówi się zazwyczaj. To ja wam coś powiem, co leży mi troszkę na sercu, bo nie zgadzam się z rynkiem motoryzacyjnym w kilku kwestiach. I musicie wiedzieć, że przez całe lata tworzenia tych kilkunastu serii legend PRL-u, gdybyśmy traktowali to w tamtych czasach handlowo, to wiecie, co powinniśmy robić? Zanim na przykład opublikujemy program o Zaporożcu, kupić kilka Zaporożców z rynku za 50% ceny, potem po emisji programu sprzedawać je za 3 razy większą kasę. Bo tak dokładnie to działało. To był absolutnie spekulacyjny rynek. Pojawiało się coś w legendach, mówiłem o tym w legendach, czy właściciele opowiadali o tym w legendach. Ceny tych samochodów od razu leciały do góry. Dokładnie, słuchajcie, prawda jest taka, że to nadal działa. To mimo tego, że od lat nie ma legend PRL-u, to od lat nadal to działa i cały czas do mnie gdzieś powracają samochody, mówią, słuchajcie, za tego Fiata to zapłaciłem, nie wiem, 100 000 złotych, bo on był w legendach PRL-u. I to jest rzecz, z którą się absolutnie nie zgadzam, bo nie robiłem nigdy tego spekulacyjnie i uważam, że Fiat nie jest wart 100 000 złotych, ani Polones nie jest wart 100 000 złotych, że rynek, który został wykreowany na samochody z okresu PRL-u, nie jest rynkiem prawdziwym, nie jest rynkiem realnym, jest rynkiem, który... Jak robiłem legendy, zależało mi na tym, żeby te samochody przetrwały, żeby je uratować, a nie żeby stały się narodowym skarbem, na którego nie stać większości tych, którzy o tym marzą, bo to jest bez sensu. Żeby dzisiaj za tego Poloneza płacić 20-30 tysięcy złotych, albo Polones, ostatnio widziałem, nie wiem, Track Roy 1.9 diesel za 60 tysięcy złotych. Nie, absolutnie nigdy nie miało to na celu, a tak się stało. Uważam, że z takimi rzeczami ja się po prostu nie zgadzam. Wiecie dlaczego? Bo za te 50-60 tysięcy złotych jesteście w stanie znaleźć mnóstwo innych, super fajnych samochodów, lepiej wykonanych, lepiej jeżdżących, którymi będziecie mieli więcej frajdy niż w Polonezie, Fiacie czy Maluchu. I to jest też tak, że oczywiście możemy jednym ciągiem mówić o samochodach, które będą inwestycyjne, samochody, które są ciekawe, które wzrosną, które możemy kupować, ale najczęściej i tak czy siak, jak przychodzi co do czego, to ja szukam takich różnych dziwnych alternatyw. Bo na przykład jednym z samochodów, mogę wam zdradzić kolejny sekret, jednym z samochodów, który kupiłem jakiś czas temu i przygotowujemy o nim materiały i one trwają, ale jeszcze nigdy nie były publikowane, to jest Renault Avantime. I teraz jest sytuacja, w której oczywiście powiecie, wow, no fajnie, Renault Avantime, trochę oczywisty samochód, jeżeli chodzi o inwestycje. Taki samochód, który faktycznie był jedyny w swoim rodzaju. I dzisiaj te ceny Avantime'ów są bardzo różne, bo można kupić za naście tysięcy złotych i można kupić za 60-80 tysięcy złotych. No więc inwestycyjnie podchodzisz do tego samochodu i kupujesz na przykład Avantime'a V6, najlepiej w automacie, a nie w manualu, bo większość było w manualu, z tą klasyczną V6, z małym przebiegiem, w fajnym jakimś kolorze unikatowym. A ja kupiłem Avantime'a, który jest zupełnie innym Avantime'em. Jest Avantime'em, który jest 2-litrową benzyną w manualu, który jest w gazie i ma przejechane 300 tysięcy kilometrów. Wiecie dlaczego? Bo mnie on po prostu jara. Ja nie chcę mieć Avantime'a, który kosztuje 60 i 80 tysięcy złotych i postawić go sobie w garażu i trzymać tylko po to, aby pochwalić się kolegom i powiedzieć, wiesz, ale nie jeżdżę nim, żeby mu nie nabijać przebiegu. Nie, ja wolę sobie pobawić się tym 2-litrowym Avantime'em, który jest w gazie, więc daję go, nie wiem, operatorom albo komukolwiek, albo samemu jeżdżę nim w trasę, bo jest przy okazji ekonomicznie i jest super fajnie. Tak, i nie muszę na niego wydawać 60 czy 80 tysięcy złotych, a mogę na niego wydać 20 albo naście tysięcy złotych i będę również świetnie zadowolony. Czy jest to inwestycja? Nie wiem. Na pewno się nie zmarnuje. Pewnie za tą samą kwotę go sprzedam,
A może nawet procentowo bym więcej na nim zarobił, niż kupować taką igiełkę za 80 000 złotych i czekać, aż on się sprzeda za 90 albo za 100, bo te 20% od ceny 15 000 złotych odrobię sobie, no tak, a takie 20% od ceny 80 to już jest ciężko zrobić. No, więc jakby mówię Wam o tym, że ja pochodzę jakby z tego grona użytkowników, a nie takich ludzi, którzy tylko i wyłącznie chcą sobie postawić i popatrzeć na samochód. Samochód jest piękny, wiecie kiedy? Kiedy żyje, kiedy on funkcjonuje, kiedy, nie wiem, jadę sobie na przykład na zawody kartingowe i spędzam ten czas z moim synem, wrzucając do niego kaski, wrzucając do niego kombinezony, cały osprzęt. On jest funkcjonalny, on jest taki, do czego został stworzony, a nie jakby jest ptaszkiem w złotej klatce, który stoi zamknięty. On wtedy dopiero sprawia przyjemność i wtedy dopiero sprawia frajdę. To jest, dobra, to jest, słuchajcie, strasznie brutalne, ale to tak jest, że jeżeli tak macie ten samochód inwestycyjny i tak trzymacie i stoicie i chuchacie na niego to jest, no co, dla kogoś innego go trzymacie, żeby ktoś inny z niego korzystał? Kiedyś w przyszłości? Przecież to wasz czas i wasze pieniądze. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.